Posłuchaj inspirujących opowieści tych, którzy zmieniają świat. Zapraszamy na podcast Historie z pasją. Przy mikrofonie Anna Stachowska, witam Państwa bardzo ciepło. Dzisiaj tematem naszego podcastu będzie technologia alternatywna dla antybiotyków, mogąca znacząco przyczynić się do rozwiązania kryzysu antybiotykooporności. Dzisiaj moim gościem jest dr Elżbieta Jagielska, adiunkt w Pracowni Inżynierii Białek w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. No właśnie, temat bardzo ciekawy. Jednym z największych teraz problemów z antybiotykami jest ich nadmierne i niewłaściwe stosowanie. I to prowadzi do rozwoju oporności wśród bakterii i mało kto wie, że ponad 70% wszystkich antybiotyków jest wykorzystywanych w rolnictwie. Jest to też jeden z powodów powstawania oporności. I powstał właśnie, żeby to zbadać dogłębnie, powstał specjalny projekt, prawda? PrevEco. Tak, ten PrevEco i Safe Food Drug Control, one oba odpowiadają na ten problem w postaci próby stworzenia alternatywnych terapii dla antybiotyków, które by zastąpiłyby antybiotyki, byłyby od nich lepsze i nie powodowały właśnie dalszego rozwoju antybiotykooporności. Oba są skierowane jako terapia dla zwierząt, więc w przyszłości w weterynarii, hodowli zwierząt, a także w akwakulturze. To akurat dotyczy projektu Safe Control. Także chcieliśmy stworzyć środki, które byłyby bakteriobójcze, ale nie byłyby antybiotykami, które mogły być używane w produkcji żywności. Jak wiemy, w tej chwili mamy bardzo duże zużycie chemikaliów i innych środków w czasie produkcji żywności, konserwacji żywności, więc takie alternatywne sposoby usuwania bakterii też opracowaliśmy w ramach obu tych projektów. Dlaczego jest tak, że jest taki problem właśnie z antybiotykami? Jest ich nadmierne i niewłaściwe stosowanie. Na czym to dokładnie polega? Bardzo często stosuje się antybiotyki bez dogłębnego zbadania pacjenta, czy taki antybiotyk jest potrzebny, a jeżeli już to jaki. Nie stosuje się celowanej terapii, tylko często prewencyjną na wszelki wypadek i taką bardzo szeroko zakrojoną. To znaczy zapominamy o diagnostyce, często nie mamy czasu na diagnostykę, jaki konkretny patogen jest problemem i dlatego stosujemy antybiotyki zapobiegawczo bądź w miejscach, gdzie nie są potrzebne. Bardzo często pacjenci żądają antybiotyków od lekarzy. Uważają, że wtedy na pewno się wyleczą szybciej. Nie zawsze jest to prawda. Bardzo często jesteśmy chorzy na zwykłe wirusy, a stosujemy antybiotyki. Poza tym mamy też tendencję niestety do skracania sobie terapii antybiotykami, to znaczy stosujemy je za krótko. Krócej niż lekarz nam zalecił lub krócej niż jest napisane na ulotce. I to powoduje, że część bakterii zostaje usuwana, a te, które przeżyły po takiej terapii, nauczyły się radzić sobie z tym antybiotykiem. To znaczy wiedzą, jak się go pozbyć z komórki, jak go zneutralizować za pomocą różnych swoich wytworzonych enzymów i jak przetrwać. I te, które przetrwały, jeżeli nie wzięliśmy tego antybiotyku do końca, nie wyeliminowaliśmy wszystkich bakterii, te, które przetrwały, są w naszym organizmie już na zawsze i są oporne na ten antybiotyk. Jeżeli jeszcze raz zachorujemy, w przyszłości będziemy chcieli wziąć antybiotyk, to już nie wyeliminujemy tych konkretnych szczepów, bo one się już nauczyły. Najgorsze jest to, że one przekazują tę wiedzę innym bakteriom. To już takie niebezpieczeństwo To jest bardziej niebezpieczne jeszcze dlatego, że myśmy sobie wyselekcjonowali w organizmie jakieś konkretne bakterie, które są oporne, a one tę wiedzę w postaci materiału genetycznego przekazują innym gatunkom. Także do środowiska, wszelkie uwalniane antybiotyki do środowiska właśnie z rolnictwa, dlatego są problemem, bo ekspozycja na antybiotyki powoduje, że bakterie uczą się, jak być antybiotykooporne. Antybiotykooporność to jest takie słowo nowe pewnie dla Państwa i dla mnie również, ale jakie są tego konsekwencje później? Konsekwencje są takie, że w środowisku, zarówno w naszych organizmach, jak i w organizmach zwierząt i w środowisku rozprzestrzenia się cała masa bakterii, gatunków, które są oporne na wszelkie antybiotyki. Bo jeżeli dany gatunek jest oporny na jeden antybiotyk, zawsze możemy użyć innego. Ale pojawiają się szczepy, tak jak New Delhi czy inne, które są oporne już na wszystko, co zna medycyna. Dlatego to jest tak niebezpieczne, bo w przypadku poważnych infekcji, takie, które powstają po urazach, po chirurgicznych
skutecznych różnych terapiach i ingerencjach, okazuje się, że pacjenci nie mogą być wyleczeni z infekcji, która się pojawia żadnym antybiotykiem. No i WHO podaje, że bardzo dużo, około 75 000 ludzi na świecie umiera tylko z tego powodu, że miało pecha być zakażonym bakteriami, które są oporne na wszystkie antybiotyki, jakie medycyna zna dzisiaj. Dlatego jeżeli nie ograniczymy dostępności do antybiotyków, będziemy w przyszłości mieli taki problem. I ten problem jest nazywany często pełzającą pandemią naszych czasów, XXI wieku i on, bardzo pesymistyczne dane mówią o tym, że w przyszłości nawet 10 milionów do 2050 roku 10 milionów ludzi na świecie umrze tylko z tego powodu. Czyli jeżeli nie zachowamy antybiotyków na jakieś bardzo awaryjne sytuacje, nie będziemy mieli czym leczyć zwykłego skaleczenia zainfekowanego w przyszłości. I na to nie ma alternatywy na razie w medycynie. My oczywiście nad takimi alternatywami pracujemy, ale w tej chwili nie ma innego sposobu, jak ograniczyć dostęp. A jeżeli stosujemy to rzadko i naprawdę do końca całą dawkę i ograniczyć dostęp do antybiotyków w weterynarii i hodowli zwierząt, wszelkich zwierząt, nawet akwakulturach. I właśnie badając ten problem, do jakich państwo wniosków dochodzą? Dochodzimy do takich wniosków, że żeby ograniczyć zużycie antybiotyków i zastąpić ją czymś innym, trzeba pomyśleć, czym tak naprawdę, co byłoby najskuteczniejsze odpowiedziało na ten problem, a mianowicie coś, co po pierwsze nie powodowałoby rozwoju antybiotykooporności przez zwykłą redukcję zużycia antybiotyków, ale także coś, co by zastąpiło te antybiotyki, ale też było celowane, bardziej jeszcze celowane niż antybiotyki, bo dzisiejsze antybiotyki są wtedy uważane za dobre, kiedy zabijają spektrum, całą listę gatunków bakterii. Ale przecież wiemy, nie od dzisiaj, że w naszym organizmie i w środowisku są bakterie, które są bardzo pożyteczne. Więc tak naprawdę to jeżeli jesteśmy chorzy, to chcemy wyeliminować jeden gatunek. I takie rzeczy robią enzybiotyki, nad którymi pracujemy. Czyli one eliminują jeden gatunek bakterii, naturalną mikroflorę naszych jelit, naszej skóry pozostawiamy nienaruszoną i nie rozwijamy oporności na ten enzybiotyk. A na jakim etapie teraz jesteśmy? W sensie naszej świadomości, też rozwoju tych badań? Czy już wynaleziono jakiś konkretny lek? Mamy już pierwsze jakby cząsteczki czynne, czyli pierwsze enzybiotyki, które w laboratorium okazały się bardzo skuteczne. I one są albo bardzo specyficzne, jeśli chodzi o konkretne bakterie, na przykład gronkowca złocistego, czy listerię monocytogenes, która jest problemem żywności. I one w laboratorium świetnie pracują. Niektóre z nich, te, które się okazały jakby takie najlepsze z nich wszystkich, stosowane są już na zwierzętach, znaczy testowane na zwierzętach, zarówno hodowlanych, takich jak bydło mleczne, czy akwakultura ryb, czy na różnych modelach ludzkich chorób na myszach. One są już testowane. Także jesteśmy w fazie takich badań przedklinicznych. Udowodniliśmy, że są nietoksyczne, że nie są groźne dla komórek ludzkich, więc możemy powoli wchodzić już w takie badania kliniczne. Teraz prowadzimy projekt, w którym będziemy badać materiał od ludzi, jeszcze nie na ludziach, tylko od ludzi, żeby udowodnić tą skuteczność i mamy nadzieję rzeczywiście w przyszłości udowodnić skuteczność tych antybiotyków już w terapii ludzi i zwierząt. W hodowlach zwierząt tak również, bo wiemy, mamy kontakty z firmami weterynaryjnymi, że oni poszukują innych niż antybiotyki środków antybakteryjnych do hodowli. Także jesteśmy na etapie badań, ale mamy nadzieję takich przedklinicznych, ale mamy nadzieję wkrótce wkroczyć w drugą fazę badań, czyli klinicznych. Pani doktor Elżbieta mówiła nam więcej na temat całego projektu i też wywołała temat związany z enzybiotykami. I teraz z nami jest pani doktor habilitowana Izabela Sabała, kierownik pracowni inżynierii białek w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, kierownik projektu Polnor PrefEco. No właśnie, czym są enzybiotyki? Enzybiotyki to najkrócej mówiąc taka nowoczesna, innowacyjna alternatywa dla antybiotyków. I myślę, że sama nazwa enzybiotyki dużo mówi o charakterze tych substancji i ich właściwościach, bo są to enzymy, które podobnie jak antybiotyki bardzo efektywnie eliminują bakterie. Tak najbardziej w skrócie. No tak w skrócie oczywiście jest dużo podobieństw, ale też jest dużo różnic pomiędzy enzybiotykami a antybiotykami. I chyba ta najważniejsza różnica to to, że enzybiotyki, przynajmniej te, które my tutaj projektujemy i tworzymy, są bardzo selektywne. To znaczy, że mogą eliminować tylko konkretne patogenne gatunki bakterii. Tak.
To w przeciwieństwie właśnie do antybiotyków, które zazwyczaj mają bardzo szerokie spektrum działania i niestety działają negatywnie także na naszą naturalną mikroflorę. W przypadku antybiotyków one są bardzo bezpieczne dla tych wszystkich dobrych mikrobiów, dla tych wszystkich dobrych bakterii, które są właśnie w naszej florze bakteryjnej czy w mikrobiocie skórnej. A jak doszło w ogóle do odkrycia antybiotyków? Trochę przez przypadek, muszę przyznać, bo nie zajmowaliśmy się wówczas antybiotykami. Celem ówczesnego projektu było poznanie struktury jednego z białek produkowanych przez gronkowca złocistego i rzeczywiście udało nam się określić strukturę tego białka, czyli skrystalizować, zobaczyć jaka jest przestrzenna organizacja tego białka, ale okazało się, że to białko jest nieaktywne, ale właśnie dzięki temu, że tą strukturę mieliśmy, mogliśmy dosłownie zobaczyć, dlaczego nie jest aktywne i zrobić taką formę, która w pełni okazała się aktywnym enzymem, a co ważne i chyba najważniejsze dla naszych późniejszych badań to to, że ta aktywność powodowała właśnie eliminację, rozpuszczanie dosłownie komórek bakteryjnych właśnie gronkowca złocistego. Bo antybiotyki działają w ten sposób, że rozpoznają takie konkretne, charakterystyczne dla bakterii elementy obecne w ścianach komórkowych bakterii i trawią po prostu te ściany komórkowe. Czyli inaczej mówiąc, można określić to jako rozpuszczanie bakterii. A ponieważ rozpoznają te takie bardzo charakterystyczne i obecne tylko w bakteriach elementy, są bardzo bezpieczne dla innych organizmów, między innymi dla nas czy dla zwierząt. Mhm. Czego udało wam się dokonać podczas tych badań? Do jakich wniosków doszliście, do jakich odkryć? Myślę, że największym naszym takim osiągnięciem jest to, że na początku trochę, tak jak powiedziałam, przez przypadek znaleźliśmy enzym, który eliminował gronkowca. Natomiast od tej pory, przez te kilkanaście lat już badań, nauczyliśmy się, jak robić enzymy jakby na zamówienie. Czyli mamy na przykład streptokoki, czy tam inne bakterie, które chcemy wyeliminować i wiemy, co zrobić, żeby od początku zaprojektować i właśnie stworzyć taki antybiotyk, który będzie eliminował tylko te konkretne bakterie. Także mogę powiedzieć, że mamy teraz już taką w zasadzie platformę do tworzenia antybiotyków na zamówienie. Mhm. Czyli jakie one mają w ogóle zastosowanie, te antybiotyki? Bardzo szerokie oczywiście mogą mieć. Wszystko zależy o jakim antybiotyku konkretnym mówimy i jakie właściwości ma, ale no oczywiście tutaj myślimy o zastosowaniach medycznych, czyli do leczenia. Ze względu na białkowy charakter tych antybiotyków bardziej zastanawiamy się i pracujemy nad zastosowaniami takimi zewnętrznymi, czyli do leczenia zakażonych ran, do przywracania równowagi mikrobioty skórnej na przykład, która jest mocno zaburzona w takich chorobach jak atopowe zapalenie skóry. No i takim bardzo dużym obszarem potencjalnych zastosowań jest weterynaria, bo okazuje się, że 70% antybiotyków jest konsumowanych nie przez ludzi, tylko przez zwierzęta właśnie. I jest tutaj bardzo duża potrzeba ograniczenia stosowania tych antybiotyków, bo one tak na końcu trafiają też do nas. Także to jest też bardzo ważny obszar zastosowań. Tutaj skupiliśmy się w swoich badaniach i między innymi w projekcie Polnor nad opracowaniem właśnie takiej alternatywnej metody leczenia i zapobiegania mastitis u krów mlecznych. To jest bardzo powszechna choroba, która powoduje duże straty w rolnictwie i która też powoduje wysokie zużycie antybiotyków. Także to był cel naszego projektu Preweco. Jak długo on trwał? Czy już się zakończył? Czy już mają państwo wyniki? Tak, trwał ponad 3,5 roku. Wyniki oczywiście mamy ich bardzo dużo, nadal nad nimi pracujemy.
W tym projekcie łączyliśmy aktywność naszych enzybiotyków z innymi substancjami też naturalnego pochodzenia, bakteriocynami, które właśnie opracowywali nasi norwescy partnerzy i udało nam się opracować takie produkty, które mogą być zastosowane właśnie u krów mlecznych do zapobiegania i do leczenia, właśnie do ograniczenia tego problemu związanego z mastitis, no i ograniczenia w efekcie do spożywania czy używania antybiotyków w rolnictwie. Czy coś was zaskoczyło podczas tych badań? Bo na pewno badając nie możecie, coś możecie przewidzieć, ale część rzeczy nie mamy na to wpływu. Myślę, że w ogóle w nauce jest dużo takich niespodzianek i to jest chyba jeden z najciekawszych elementów pracy naukowej, że nie otrzymuje się tylko tych wyników, które człowiek zakłada, tylko jest coś nieoczywistego i ciekawego. A tym odkryciem było chyba w tym projekcie to, że jeden z fragmentów białek, które badaliśmy, a są to białka, przypomnę, przeciwko bakteriom, wykazywał także bardzo skutecznie działanie przeciwko grzybom. A to też jest bardzo poważny problem i medyczny, i w weterynarii, także tutaj bardzo nieoczywista obserwacja i bardzo ciekawe odkrycie i tutaj teraz skupiamy się na dalszych badaniach właśnie nad akurat tymi antygrzybowymi właściwościami. To ciekawe, co pani doktor mówi, bo podejrzewam, że przy kolejnym badaniu okaże się, że znowu coś się pojawi i to być może wytyczy wam kolejny nurt w pracy naukowej. Kiedy produkty oparte na enzybiotykach będzie można znaleźć na półkach sklepowych czy na przykład aptecznych? Myślę, że to niestety jeszcze jest dosyć długa droga, bo każdy nowy produkt, szczególnie jeżeli opiera się na całkiem nowej grupie, nowych aktywnościach, musi być bardzo dokładnie przebadany pod względem nie tylko skuteczności, ale też bezpieczeństwa. Jednym z wymogów stawianych przez nowym substancjom antybakteryjnym jest właśnie niewytwarzanie antybiotykooporności, czy w ogóle oporności. To jest właśnie nauczka taka z rozwijającej się i coraz poważniejszego problemu antybiotykooporności, więc tutaj też badamy właśnie poziom czy tempo generowania takiej oporności. Na szczęście w większości przypadków naszych enzybiotyków jest ono bardzo niskie i nie obserwujemy takiego właśnie tworzenia się oporności. No ale to wszystko jest jeszcze in vitro, czyli w laboratorium. Musimy przejść takie badania też na zwierzętach. Mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do etapu badań klinicznych, czyli na ludziach. Więc to jest bardzo długa i bardzo kosztowna droga, ale małymi krokami mam nadzieję, że zbliżymy się do tego celu, a myślę, że dla każdego naukowca takim marzeniem jest, żeby jego wyniki, jego pracy miały bardzo takie bezpośrednie i praktyczne przełożenie. A tutaj mogą mieć rzeczywiście, bo enzybiotiki mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, prawda? W wielu dziedzinach medycyny, ale także w dermokosmetykach. I to jest coś, co mamy nadzieję jako produkt znajdzie się w sklepach i będzie do wykorzystania już w bliższej perspektywie czasowej, bo nie jest to obwarowane aż takimi ograniczeniami. A są to kosmetyki, czy dermokosmetyki, które właśnie przywracają taką równowagę mikrobioty skórnej. Także tutaj ta nadzieja i perspektywa bardziej może 2-3 lat w porównaniu do tych zastosowań medycznych, które myślę, że 10 do 15 lat badań klinicznych też będzie jeszcze potrzebne. Kolejnym naszym gościem w podcaście jest dr Małgorzata Korzeniowska, adiunkt w pracowni inżynierii białek w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Witam, bardzo ciepło. No właśnie, jesteście badaczami, a właściwie badaczkami, bo chyba w waszym tutaj zespole większość kobiet jest, prawda? Większość kobiet, ale są też panowie. Aha, czyli badaczami jesteście. Ale ze swoją misją walki z problemem antybiotykooporności wychodzicie tak naprawdę poza laboratorium, bo jest część, którą robicie pracy w laboratorium, ale część poza. I dlaczego tak się dzieje? Jak to jest ważne?
Myślę, że jednym z podstawowych powodów, dla których to robimy, jest to, żeby przekazać rzetelną informację. W obecnym świecie mamy do czynienia z tak dużą ilością informacji, które niekoniecznie są prawdziwe. My chcemy przekazać to z naszym doświadczeniem. Z punktu naukowego? Tak, wiedząc, że tak naprawdę jest. I wychodzimy do różnych grup, zarówno do uczniów, jak i do studentów stowarzyszeń uniwersytetów trzeciego wieku. To są nasze dwie grupy odbiorcze, do których najczęściej wychodzimy. A w jaki sposób się z nimi kontaktujecie? To są jakieś warsztaty, specjalne spotkania? Organizujemy wykłady dla nich, ale też zapraszamy gości tutaj do Instytutu i pokazujemy, jak wygląda nasza praca tak naprawdę. No właśnie, gdybym ja przyszła tak z ulicy, z zewnątrz i chciałabym się dowiedzieć właśnie, jak wygląda wasza praca, to od czego by się to spotkanie zaczęło? Na pewno będzie to oprowadzenie po laboratoriach i pokazanie, jak wyglądają przestrzenie, w których pracujemy. Opowiadamy o projektach, które realizujemy. Czasami jest możliwość wykonania prostych doświadczeń, w których każdy może zobaczyć, jak wyglądają bakterie, co się z nimi dzieje po aplikacji enzybiotyków czy antybiotyków. I rozumiem, że ten aspekt tego zwiedzania tutaj miejsca jest chyba najbardziej atrakcyjny, prawda? Sądzę, że tak. I co tam mogę się dowiedzieć? Jakby widzę dokładnie, jak ten proces się odbywa? Tak, to jest trochę zderzenie tych informacji, które mamy oglądając różne filmy, w których pokazana jest praca laboratoriów, z tym, jak to wygląda naprawdę. Więc każdy może zobaczyć, jak wygląda, jak urządzone jest takie laboratorium, jak wyglądają, jak zachowują się osoby. Niekoniecznie chodzą w fartuszkach, chociaż pewnie powinny. Ale myślę, że to jest ciekawe, żeby zobaczyć, jak wygląda bakteria, dowiedzieć się, dlaczego czasami tyle czasu czekamy na wyniki testów. Bo to są tygodnie, miesiące, prawda? Nie, na ogół to są dni, ale to są też różne bakterie. Niektóre rosną bardzo szybko i po jednym dniu jesteśmy w stanie je pokazać. One są już tak namnożone, że zaczynają być widoczne gołym okiem, a na niektóre trzeba poczekać parę tygodni. I rzeczywiście takie zdiagnozowanie i potwierdzenie obecności tego typu bakterii zajmuje bardzo dużo czasu. Właśnie ostatnio zakończyliście 2 uzupełniające się projekty. Może opowiedzmy o nich trochę więcej. Tak, to były projekty, w których opracowywaliśmy enzybiotyki. To są takie enzymy, które zjadają bakterie, ale nie zjadają wszystkich bakterii, tylko są tak zaprojektowane, żeby pozbyć się konkretnej bakterii, która nam przeszkadza, na przykład górnkowca złocistego. Te projekty były dedykowane nie ludziom, ale krowom mlecznym, które też chorują na choroby bakteryjne, i rybom, które także zapadają na różne choroby bakteryjne. I właśnie te enzybiotyki były dedykowane do walki z chorobami bakteryjnymi bez użycia antybiotyku. Tak poniekąd też dotyczy to nas, ludzi, ponieważ my konsumujemy, prawda? Jak najbardziej. I ryby, i też zwierzęta, więc też jesteśmy nosicielem tych bakterii. Jesteśmy, ale z naszego punktu widzenia chyba ważniejsze jest to, żebyśmy nie jedli żywności, która była potraktowana antybiotykami. I właśnie dlatego powstał ten cały projekt, właściwie 2 projekty. To był jeden z powodów, ale drugi to jest taki, że złe wykorzystanie antybiotyków powoduje wzrost antybiotykooporności w środowisku. I tylko patrząc na to globalnie, jesteśmy w stanie zapanować nad tym zjawiskiem. To kiedy zapanujemy tak już ostatecznie nad tym wszystkim? Nie wiem, czy to kiedykolwiek będzie możliwe, ale staramy się właśnie wymyśleć nowe rozwiązania, które będą sprzyjały temu, żeby zapanować nad szkodliwymi bakteriami, nie robiąc krzywdy tym, które są pożyteczne, bo trzeba bardzo mocno położyć nacisk na to, że jest większość takich bakterii, które naprawdę nam są potrzebne do życia i one powinny być chronione. W projekcie brali udział nie tylko Polacy. To był projekt norweski, także naszymi partnerami były grupy badawcze z Norwegii. I jak się Państwu współpracowało? Czy mieliście też podobne doświadczenia, czy zupełnie inne, bo też chodzi o inny region?
Myślę, że dla Norwegów dużym zaskoczeniem była nasza administracja i to, co my musimy wypełnić. Dla nich kwestie formalne są dużo prostsze. To chyba było najgłówniejszym zaskoczeniem, które wyniknęło z tego projektu. Oczywiście sytuacja była nietypowa, bo po rozpoczęciu projektu musieliśmy zmienić miejsce, w którym ten projekt był realizowany. No i była epidemia covidowa, która też trochę pokrzyżowała nam plany. Gdyby teraz kogoś ze słuchaczy zainteresował ten temat bardziej, chciałby poczytać więcej, czy są jakieś strony dedykowane temu projektowi, żeby można właśnie poczytać o tym? Tak, każdy z naszych projektów ma własną stronę internetową, na której można się zapoznać z informacjami o przebiegu projektów oraz o składzie osobowym zespołów, które te projekty realizowały. Jak szukać? Konkretnie Enzybiotyki? Nie. Jeden projekt to jest Polnor, a drugi Safe Food Control i pod takim hasłem są strony, na których można znaleźć informacje. Także zachęcamy Państwa, żeby zerknąć i więcej poczytać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, dzisiaj moimi gośćmi była dr Elżbieta Jagielska, adiunkt w Pracowni Inżynierii Białek w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Pani doktor habilitowana Izabela Sabała, kierownik Pracowni Inżynierii Białek w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, kierownik projektu Polnor Prev Eco i dr Małgorzata Korzeniowska, adiunkt w Pracowni Inżynierii Białek w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, a rozmowę prowadziła Anna Stachowska. Dziękujemy pięknie za uwagę. Do usłyszenia. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.eog.gov.pl/kampania, gdzie znajdziecie kolejne odcinki podcastu oraz pełną ofertę produktów związanych z naszą kampanią. Nie przegapcie żadnych nowości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odsłon. Kampania finansowana ze środków funduszy norweskich i EOG.